Czas na szybkie porównanie. Aqara T1 czy Sonoff Mini, oba są w HomeKit, oba mogą nam zautomatyzować włącznik światła, tylko który jest lepszy albo czym się różnią. Więc dzisiaj zrobimy dla Was super szybkie porównanie, a ten stoper powie mi, jak szybko mi poszło, żeby nie marnować Waszego czasu. Zapraszam. Klikam Start i lecimy z tematem. Czyli mamy po lewej stronie Sonoffa Mini, po prawej stronie Aqara T1. Zacznijmy od komunikacji. Tutaj mamy Wi-Fi, które działa po 2.4, czyli nie potrzebujecie żadnej bramki, tylko potrzebujecie całkiem stabilnego sygnału Wi-Fi, żeby to urządzenie działało. Tutaj mamy Zigbee, czyli potrzebujemy bramki, na przykład Aqara M2 lub Aqara M1S, które są w stanie nam zarządzać tym urządzeniem. Więc musicie mieć dodatkowy koszt. Jeżeli jeszcze chodzi o koszt, to tutaj mamy 30-40 zł, tutaj około 120. Dalej idąc mamy HomeKit, czyli tutaj mamy wgrany soft HomeKit HAA, czyli jest to open source, jeżeli coś się z nim stanie, to sorry, macie problem, ale nic z tym jako tako nie zrobicie, możecie się tylko pobawić, trochę pogrzebać głębiej. Tutaj mamy natywnego HomeKita, czyli w momencie, gdy dodacie bramkę i dodacie urządzenie do bramki, ono się z automatu pojawi w Waszej aplikacji Apple Dom. Tutaj pojawi się informacja o tym, żeby nie dodawać urządzeń nieautoryzowanych. Tutaj tego nie będzie. Jeżeli chodzi o wygląd, to one są praktycznie identyczne. Sonoff Mini jest odrobinę większy, ale dosłownie odrobinę, więc jak dla mnie to jest nieistotne. Tutaj mamy wejścia na neutralny, fazę 0 oraz kable do włącznika. Tutaj mamy wejście 2 dla neutralnego, faza 0 oraz kable do włącznika. Wychodzą z obu takie anteny. Przy Aqarze jest ona zdecydowanie dłuższa, ale nie wiem, czy to jest jakaś zaleta czy wada, powiem szczerze, i większa. Przy Sonoffie Mini mamy do czynienia z mniejszym kabelkiem. I tak naprawdę to tyle. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy prawem, czyli Aqarą T1 sobie zautomatyzować swoje włącznik światło, bo one oba działają tylko i wyłącznie jednokanałowo, czyli oba są w stanie tylko obsłużyć światło, które nie ma dwóch przycisków, tylko pojedynczy, no to tutaj mamy Wi-Fi, zdecydowanie tańszy, ale nieautoryzowany soft, który możecie wrzucić do swojej puszki, a tutaj macie Zigbee, czyli potrzebujecie bramki, ale już natywny soft, trochę droższe urządzenie, ale też zdecydowanie nowsze. Które z nich wybrać, to już zależy od Was. Mam nadzieję, że Wam pokazałem oba te rozwiązania. Zajęło mi to dokładnie 2,5 minuty. O, jakieś rundy powłączałem. Ok. Zajęło mi to 2,5 minuty, więc mam nadzieję, że Wam się to przyda. No i zapraszam Was do kolejnych naszych szybkich porównań oraz pozostałych filmów. Dzięki wielkie i do zobaczenia.